Cześć! Dzisiaj opowiem o morale naszej drużyny. Co to jest oraz jaka jest rola meczów PIC, czyli na luzie, oraz moc, czyli meczów sezonu. Na morale drużyny wpływa kilka czynników, ale też to morale ma duży wpływ na nasze mecze. Zaraz wyjaśnię, od czego zależy ten poziom i co zrobić, żeby był jak najlepszy. Zacznijmy od tego, że na początku każdego sezonu ten współczynnik jest resetowany do poziomu opanowani. Następnie nasze działania i działania klubu mają wpływ na zmianę tej wartości. Teraz zobaczcie, co ma wpływ na morale drużyny. Po pierwsze, przywództwo naszego trenera. Im wyższe, tym lepiej dla nas, ponieważ morale szybciej się regeneruje, czyli wraca do naszego wyjściowego poziomu opanowani, gdy jest niskie, oraz wolniej spada, gdy jest wysokie. Początkujący gracze mają trenera przeważnie ze słabym przywództwem, więc ciężko będzie na niego liczyć w tym temacie. Następnie zatrudnienie zbyt wielu asystentów trenera też spowoduje znaczny spadek morale. Wiadomo, że większość menadżerów ma jednego lub dwóch asystentów, więc tutaj jest plus. Poziom umiejętności psychologa sportowego. Na początku przygody z hat-trickiem mało kto zatrudnia psychologów, więc ten aspekt też raczej nam nie pomoże. Postawa drużyny w meczach, czyli gra na luzie, PIC oraz moc. Mecz sezonu. Niestety powszechnym błędem początkujących menadżerów jest częste ustawianie meczu sezonu. Ten temat rozwinę później w tym filmie i na tym się skupimy w celu poprawy naszego morale zespołu. Kolejnym punktem to transfery. Kiedy kupujemy gracza, istnieje szansa, że morale w Twoim zespole może spaść w zależności od cech zakupionego gracza. I tutaj mamy takie możliwości. Przy zakupie gracza popularnego lub sympatycznego szanse na spadek morale wynoszą 0%. Przy zakupie gracza przyjemnego mamy 30%. Przy zakupie gracza kontrowersyjnego 47%, a przy złośliwym aż 69%. Tak samo jest przy sprzedaży. I kiedy sprzedajesz gracza popularnego, szansa na spadek morale wynosi 27%. Przy sympatycznym 22%. W przypadku gracza przyjemnego mamy 18%, natomiast kontrowersyjny czy złośliwy po sprzedaży nie wpłynie na nasze morale. Czyli najlepiej kupować popularnych i sympatycznych, a sprzedawać złośliwych i kontrowersyjnych. Oczywiście jest to czynnik, na który większość menadżerów nie zwraca uwagi. Ja, szukając zawodników, to patrzę oczywiście na cenę i też czy dany zawodnik ma jakąś specjalność. Wiemy, co ma wpływ na nasze morale zespołu, to teraz, co nam daje to wyższe morale i dlaczego warto o nie dbać. Na ocenę pomocników w meczu wpływa kilka czynników. Jednym z tych czynników jest omawiane nasze morale drużyny. I zasada jest prosta. Im wyższe morale drużyny, tym lepiej radzi sobie pomoc. I odwrotnie, jeśli morale jest niskie, oceny pomocników spadną. Skuteczny menadżer hat-tricka będzie tak zarządzał swoją drużyną, aby uzyskać jak najlepszą pomoc, ponieważ jest ona bardzo ważnym czynnikiem w wielu meczach, gdyż jak wiemy, siła obu drużyn w środku pola determinuje rozkład szans bramkowych, więc wysokie morale drużyny wzmocni pomoc i zapewni więcej szans dla nas. Teraz wracamy do tematu PIC i moc. Jeżeli gramy mecz na luzie, to nasze morale po takim meczu podniesie się o około 1/3. Normalna gra nie ma na to wpływu. Ustawienie moc zmniejszy nasze morale o około 1/2. Wpływ, jaki ma morale drużyny na naszą pomoc, obrazuje ta tabelka. Jak już wspomniałem, na początku sezonu mamy ustawienie opanowań. I teraz w zależności od naszego nastawienia w meczu możemy wpływać na nasze
Morale. Dla początkujących menadżerów, którzy występują w niższych ligach, tak jak ja, gdzie większość drużyn to boty, idealnie jest grać z takimi drużynami PIC, czyli mecz na luzie. I zobaczcie, każdy taki mecz powoduje wzrost morale i zwiększy naszą pomoc. Już skok o 2 poziomy, czyli do spokojnych, daje nam porównywalne wartości jak przy normalnej grze na poziomie opanowani. Tutaj mamy 100%, a tutaj mamy 98%. Oczywiście trzeba pamiętać, że nasze morale cały czas dąży do poziomu wyjściowego, więc po każdym skoku będzie nam trochę spadać. Jednak mniej spadnie niż wzrośnie, więc jak mamy taką możliwość, to ustawiajmy naszą drużynę na mecz na luzie. Ja pod koniec poprzedniego sezonu miałem morale drużyny na poziomie wściekli. Można zobaczyć to w moim pierwszym filmie na temat hat-tricka. Było to spowodowane zakupem złośliwych piłkarzy. Niestety nie wiedziałem wtedy, jak działa PIC i moc. Jakież było moje zdziwienie, gdy w przedostatniej kolejce, grając z wiceliderem u siebie, ustawiłem mecz sezonu i niestety przegrałem 1-5. Jak teraz widać, moja pomoc przy zastosowaniu moc była na poziomie 97 wyjściowej wartości. Teraz, jak już wiem, jak to działa, to najbliższe mecze ligowe gram na PIC, żeby w 4. kolejce zagrać moc z moim najgroźniejszym rywalem w lidze. Dzięki za uwagę oraz poświęcony czas i do następnego. Hej!